skoro jedna firma ma większy przychód roczny niż PKB naszego kraju, no to... Ludzie odkryli, że zdrowie istnieje. Zacząłem pracę w koncernach farmaceutycznych, zaczęła się taka lekka depresja. Po tyle, co ja się nafaszerowałem tymi różnymi środkami przeciwbólowymi i alkoholem. Słoiczek ibupromu codziennie zjadałeś. Były przejawy nawet myśli samobójczych. Oni nagle zamykają apteki. Dzieci są bardzo często klientami. W tej branży bardzo dobrze się zarabia. Żaden koncern nigdy nie zrefunduje czy nie wpłaci pieniędzy. On mówi, zostawię żonę samą, z małymi dziećmi, dużymi problemami. Mówię, to nie, bierz się stary w garść, osiągnąłeś tyle, więc jedziemy. Dołącz do przygody, w której zadbasz o swoje zdrowie. Poznaj partnerów naszego kanału. Hemp King, Biozdrowy i Biowen. Odkryj produkty konopne, zdrową żywność z czystym składem i suplementy diety bez zbędnych dodatków. Linki do naszych partnerów znajdziesz w opisie pod filmem. Gościem dzisiejszego odcinka jest Sebastian Zachara, znany jako trener zdrowia Ice Tiger, dietetyk kliniczny, psycholog biznesu oraz ceniony trener oddechowy Wim Hof Method i Oxygen Advantage. Był reprezentantem Polski w kajakarstwie i trenerem mentalno-oddechowym polskiej reprezentacji olimpijskiej kobiet w sezonie 2021-2022. Cześć, Grzegorz Kus z tej strony. Witaj na kanale. Dziś moim gościem jest wyjątkowy człowiek, Sebastian Zachara. Cześć, Sebastian. Cześć, Grzegorz. Dzięki bardzo za zaproszenie. Bardzo proszę. Myślę, że słowem, które nas łączy, które łączy twoją historię moją, historię kanału i tych wartości, które na kanale dajemy poza finansami i inwestycjami, jest zdrowie, bo ono się pojawiło w pandemii w wielu głowach, w wielu domach i to się stało priorytetem. Zdrowie. Ludzie odkryli, że zdrowie istnieje, tak można powiedzieć. Tak. Zawsze było jakoś. No i u ciebie też trochę tak było. U ciebie może nie pandemia była takim momentem, gdzie ty zauważyłeś, że o zdrowie warto dbać, tylko coś innego, bo ty w ogóle jesteś zawodowym, jesteś, można tak powiedzieć, bo to się chyba nie zmienia, zawodowym sportowcem. I chciałbym krótko, bo odsyłam was na przykład do Bogdana Smolorza na kanał, gdzie dwie piękne rozmowy z twoją historią i chciałbym dzisiaj tego nie powielać, ale krótko chciałbym, żebyś właśnie opowiedział o tej zmianie twojej od sportowca do miejsca, w którym dzisiaj jesteś. Wiem, że trudno, ale odsyłam do tych rozmów, a dzisiaj pogadamy o innych tematach, ale to za chwilkę. Więc najpierw takie krótkie wprowadzenie, gdzie ty byłeś jako sportowiec i gdzie jesteś dzisiaj. Okej. Więc tak, tutaj powtórzę i powielę Grzegorza, że odeślemy do Bogdana, żeby całej historii nie opowiadać, bo tam prawie jeden odcinek to była moja historia. Więc żeby zrobić to w dużym streszczeniu, pochodzę z rodziny sportowej. Zawsze gdzieś tam w mojej krwi płynął sport i chciałem w tym sporcie brać udział czynny. Stałem się sportowcem wyczynowym. Zdobyłem kilkanaście tytułów mistrza Polski, wielokrotnie medale na mistrzostwach Europy, pucharach świata. Nie doczekałem jakby wyjazdu na Igrzyska Olimpijskie, no bo sport wyczynowy to jest właśnie zdrowie. Nie jest do końca to spójne i kontuzja spowodowała, że musiałem zakończyć jakby profesjonalne uprawianie sportu. Przez to zaczęły się później inne tam problemy, trochę depresyjno-pracownicze, no bo sportowcowi na takim profesjonalnym etapie życia, gdzie uprawiałem sport wyczynowo i to była moja droga zarobkowania też i całego życia, poświęcenia się zupełnie tej jednej pasji, bo to musi być pasja również i praca i wszystko, i hobby, i wolny czas, no bo sport profesjonalny wymaga bardzo dużego nakładu czasowego, żeby to osiągać na najwyższych pułapach takich światowych. I jeżeli pewnego dnia mi się to skończyło, no to nie ukrywam, że zaczęła się taka lekka depresja, nie? Która później w moim życiu powracała kilkukrotnie, no bo tak to wygląda, że nie zawsze jest z górki, czy nie zawsze też jest pod górkę, fluktuacja taka życiowa zawsze jest. I wyjechałem za granicę tak w wielkim skrócie, robiłem coś innego, później wróciłem do Polski, dokończyłem studia, zacząłem pracę w koncernach farmaceutycznych między innymi, czyli tak zwanej Big Farmie. Tam nie do końca robiłem to, co myślałem, że będę robił. Nie do końca było to spójne ze mną, więc znowu był jakiś taki wewnętrzny bunt, gdyż z jednej strony chciałem zarabiać pieniądze, z drugiej nie miałem pomysłu innego na siebie, no i siedziałem w tej Big Farmie. A jak się robi
coś, czego się nie lubi, no to zaczyna się szukać jakiejś odskoczni. I tak kiedyś w przeszłości sportowca wyczynowego, człowieka czystego w cudzysłowie, zacząłem wpadać w taki trend alkoholowy, tak? Bardzo dużo się śmieję, niektórym opowiadam, jak się mnie teraz pytają, czy ty pijesz alkohol. Ja mówię, że ja wypiłem po prostu, myślę, że na pewno cysternę whisky i się cieszę, że mogę tu siedzieć i mogę jeszcze być jakimś wzorem dla niektórych w kwestiach zdrowotnych, bo tyle, co ja się nafaszerowałem tymi różnymi środkami przeciwbólowymi i alkoholem i różnymi przeżyciami, no bo moje zdrowie, prowadząc taki później tryb życia, się też skończyło, to co wspomniałeś na samym wstępie. No i spadłem już zdrowotnie na samo dno, a jak poszło i posypało się zdrowie, posypało się również psychika, no i powolne wskrabywanie się, wsparcie wielu osób, czyli mojej żony, mojej matki i najbliższych i to, że miałem już 2 dzieci, które motywowały mnie do tego, żeby zostać na tym świecie, no bo też były przejawy nawet myśli samobójczych. Często w takich gorszych chwilach taka ucieczka do łatwizny się wydaje, tak? Pozbawienie się życia, ucieczka z tego świata, no spowodowały gdzieś tam jakiś przełom we mnie i poszukiwanie tej drogi do zdrowia, gdzie teraz jestem. No jestem w miejscu, w którym staram się uświadamiać ludziom, że zdrowie jest jednak najważniejszym aspektem naszego życia, bo wszystko możemy osiągnąć, jeżeli mamy zdrowie. Jeżeli nie mamy zdrowia, a mamy nawet największe pieniądze, ruchomości, nieruchomości i wielkie sukcesy finansowe, no czasami może to być niewystarczające, żeby tym życiem cieszyć się dalej. Bardzo ładnie. Jakbyś się przygotował, a nie zdałeś pytań? Nie znałem zupełnie pytań. Nie rozmawialiśmy o tym, ale bardzo w telegraficznym skrócie to ja będę na pewno dopytywał. W ogóle jak tu wszedłeś, to zobaczyłem uśmiechniętego człowieka, oczy takie śmiejące się, więc to, co ty mówisz, ta historia, gdzie ty chciałeś się zabić, to trzeba wprost powiedzieć. No, tak I tak jak my mówimy, nie wstydzę się finansów, to myślę, że powinniśmy ukuć kolejny taki hashtag, czy nawet zdanie. Nie wstydzę się mówić o uczuciach, o tym, że mi jest źle, że się boję, że mam długi, że się nie dogaduję, że nie umiem wyrazić swoich uczuć, bo zobaczcie, to też przecież chowamy. O finansach może już umiemy rozmawiać, bo uczymy was tutaj z całą ekipą i wielu z was mówi, że już się nauczyło mówić o długach również, no bo o finansach, czy obojętnie, czy jest dobrze, czy jest źle. A ty wspomniałeś o tym i ty w ogóle nie wyglądałeś tutaj jak człowiek, który ma taką historię, więc to jest myślę, że też taki element, żebyśmy człowieka, tak jak książki, nie oceniali po układce, że wchodzi ktoś, który się uśmiecha, to znaczy, że on ma wszystko dobrze, albo zawsze miał dobrze, bo ty tą historię miałeś taką, że chciałeś się zabić, że mówisz, faszerowałeś się toną tabletek, to akurat pamiętam z odcinka u Bogdana, gdzie zjadałeś, jak dobrze pamiętam... Taki słoiczek ibupromu codziennie, naprawdę. Słoiczek ibupromu codziennie zjadałeś. Tak. Nie do pomyślenia. Nie do pomyślenia, że moja wątroba to wytrzymała. Ja zjadłem kilka tabletek na ból głowy w życiu. W życiu. Czyli zazdroszczę osobom, Więc to jest jakby ta skala, gdzie ja nie umiem sobie tego wyobrazić, ale zobacz, to, że ty byłeś tam, a jesteś tu, czyli to jest też możliwe. Nadzieja, na pewno na początku się tu pojawiła, jeśli ktoś nas bardzo dokładnie słuchał, u osób, które sobie myślą, że one już są w takiej dziurze emocjonalnej, zdrowotnej, innej, że nie da się z tego wyjść. Dodatkowo dorzuciłeś do tego alkohol. Czyli w momencie, kiedy ten sport się skończył, kiedy to życie ci się trochę pozmieniało i z tych nawyków, kilku treningów, nawet jak mówisz dziennie, no nie umiałeś się trochę odnaleźć. Pojawił się ten alkohol, gdzie wracałeś do domu i wypijałeś ogromne ilości. To daje ogromną nadzieję tym, którzy nas słuchają i myślę, że tam jesteś tam, że potrzebujesz tej pomocy i my bardzo dużo będziemy o tym nagrywać, bo ja widzę statystyki i jest mi smutno, jest mi przykro. Ja nie mogę zatrzymać tego wszystkiego, ale myślę, że to, co możemy tu dzisiaj zrobić, czyli zapraszać takich ludzi, którzy przeszli taką historię, dlatego tu jesteś, dlatego chciałem, żebyś opowiedział, że przeszedłeś z tej jednej strony na drugą. I myślę, że jeszcze jedno podsumowanie zdania, które jest bardzo ważne. Ci ludzie, którzy myślą o samobójstwie, myślą, że problemy się skończą, kiedy oni się zabiją. A kończy się tylko ich życie, a problemy dalej zostają. I często one są jeszcze większe, bo przecież oni nierzadko są jedynym żywicielem rodziny, czyli przynoszą finanse do domu. I co wtedy? Wtedy jest tragedia. Powiem ci, że takim przełamującym i decyzyjnym jakby momentem, że muszę zostać na tym świecie, to był moment, kiedy udało mi się doczłapać, bo to nawet nie było chodzenia, ja byłem w takim stanie zdrowia. Koń wielki, tak jak mnie postrzegają ludzie, co wam dzisiaj powiedziałem, że mimo, że mnie często oceniają ludzie na wielkiego, silnego gościa z wyglądem przypominającego wikinga, no ja jestem naprawdę empatą, nawet nadempatą.
i bardzo dużo uczuć mam w sobie, to co wspomniałeś. Nie jest na pewno łatwe też mówić o tym wszystkim, chociaż chcę szerzyć tą nowinę w cudzysłowie, bo wiem, że wiele osób jest w podobnym miejscu jak ja, ale tym momentem przełomowym to było, jak się doczłapałem z moją córką. Ona wtedy miała gdzieś około 14-15 miesięcy. W wózeczku na taki wiadukt, na którym właśnie miałem pomysł, żeby sobie tam skoczyć pod szybkie pociągi, tak zwane ICE-y, bo wtedy mieszkałem w Niemczech. Ja tam jeżdżą te niemieckie pociągi typu ICE, to są bardzo te szybkie. Mówię, że będzie szybko i skutecznie. I tak stanąłem sobie przy tej barierce, patrząc na wózek z moją córką i tak właśnie to, co ty powiedziałeś, przecież jak ja sobie ulżę, a mówię, zostawię żonę samą, z małymi dziećmi, z dużymi problemami. Mówię, to nie, bierz się stary w garść, osiągnąłeś tyle, więc jedziemy. I tak gdzieś nastąpił ten taki pstryczek, że stwierdziłem, że ja muszę tu zostać, mam tu misję do spełnienia, chociażby odchowanie moich dzieci, wsparcie żony, bo ja byłem takim trochę trzecim dzieckiem mojej żony, tak? Bo ja byłem już w takim stanie, że ona wychowywała dzieci i opiekowała się mną, tak? Codziennie latając po jakichś tam lekarzach, naturoterapeutach, uzdrowicielach. Po prostu szukaliśmy rozwiązania wszędzie. Tak? No nie było to proste. To był rok 2013, nie było takiej ery internetu, jak jest teraz. Nie można było sobie wygooglować i tam poszukać, czy ktoś jest dobry, niedobry. Więc no, spędziliśmy dużo różnych ślepych prób, żeby gdzieś tam trafić, no ale nic się nie dzieje w życiu bez przyczyny, uważam. Napotkałem na swojej drodze fajnego lekarza, który przeszedł na drugą stronę mocy, w cudzysłowie, i pokazał mi też alternatywne drogi do naprawy swojego organizmu, bo on mówi, że jak dalej będziesz się faszerował tylko tą chemią, no to ten organizm zabijesz do końca. Tak? A już on był w takim stanie, że nie był wydolny. No i zaczęliśmy gdzieś tam ten proces i poszukiwanie, no dzięki czemu się też uczyłem coraz więcej, co można rozrobić, żeby to ciało w jakiś sposób tam naprawić. Halo, a czy ty jesteś zapisany już do naszego newslettera? Jeśli nie, to warto, bo właśnie przygotowaliśmy kilka bezpłatnych, zdrowotnych bonusów. Żeby je odebrać, wystarczy zapisać się w linku poniżej. To najpierw pozdrowienia dla żony, która została przy tobie, bo to też różnie się kończy w tych różnych momentach, a przecież wiemy, tak jak giełda, tak jak EKG, często mówimy tak jak życie, ono ma wzloty, upadki i tak zawsze będzie, to trzeba zaakceptować, albo się jest głupim twierdząc inaczej, więc pozdrowienia dla żony, że pomogła, wytrwała i dzisiaj też w tym, można powiedzieć, sukcesie dalej jest i możecie się z tego cieszyć. To chciałem zapytać, bo ten moment chwały sportowej, sukcesów, medali, nagród, wszystkiego to już było. Co się wydarzyło? Jaki główny powód, albo kilka powodów innych, co się wydarzyło, że ty tak naprawdę wpadłeś w taką depresję? Czy ty to analizowałeś? No bo historię znamy, dzisiaj ona jest w skrócie, ona jest bardzo długa, można by o niej opowiadać pewnie godzinami, jak nie dniami, tylko czy ty analizowałeś, miałeś czas, opowiadałeś tą historię wielokrotnie. Co tam u ciebie, co ty byś poradził innym młodym facetom, którzy mają jakiś sukces, potem się coś dzieje, potem jest rodzina, potem już jest właśnie może jakiś moment taki, że coś nie zagra, a w głowie idealny świat miał wyglądać inaczej. Nagle finanse nie działają, coś nie działa, jakieś kryzysy i oni stoją na tym wiadukcie dzisiaj, albo już stali kilkukrotnie i dzisiaj znowu mają takie myśli, może nawet nas oglądają, bo ja dostaję różne wiadomości i powiem ci, że czytam ze łzami czasami w oczach i nie wiem czasami co zrobić. Dlatego jesteś też tu dzisiaj, dlatego będą kolejne osoby, które będą rozmawiać o tym, jakie rozwiązania, bo nie chodzi o to, żebyś ty dzisiaj opowiadał historię, tylko przeanalizować, co tam u ciebie się wydarzyło, że ty doprowadziłeś siebie do takiego stanu. Czyli tak, myślę, że sport można porównać do różnych dziedzin życia, to co wspomniałeś, bo biznesmen będzie stawiał sobie może cele wysokie do osiągnięcia czy zbudowania dużej firmy, tak? Ktoś w jakiejś innej dziedzinie będzie chciał mieć coś super. No ja jako sportowiec, taki z krwi i kości, no moim celem był medal Igrzysk Olimpijskich, tak? I miałem to zakodowane. No i jeżeli lekarz pewnego dnia mi powiedział, i to w roku Igrzysk Olimpijskich, bo to był 2004 rok, że albo mogę sobie wybrać wózek inwalidzki, bo mi po prostu, no nie chcę już wchodzić co dolegało, ale no był taki problem, że albo wybieram jakby krótkotrwałe rozwiązanie, które może, gdzie też nie było gwarancji, umożliwi mi uprawianie dalsze sportu i może dociągnięcie do Igrzysk Olimpijskich,
gdzie nie ma tu gwarancji, a później mogę zakończyć na wózku inwalidzkim, bądź zrezygnować całkowicie ze sportu, no bo ten sport na ten moment jest za dużym przeciążeniem mojego organizmu. No wybrałem, że jednak rezygnuję i to była taka rezygnacja nawet bez głowy, bo każdy sportowiec, który kończy sport, powinien przejść taki okres roztrenowania się, tak, żeby to serce uspokoić, żeby ten układ sercowo-naczyniowy się wyluzował i tak dalej, mówiąc potocznie. No u mnie tego nie było, u mnie to był taki de facto odłożyłem wiosło jednego dnia, kilka dni później wyjechałem za granicę do pracy, tak, żeby zacząć inaczej żyć. Całkowita zmiana życia. Tak, całkowita zmiana życia i de facto ze sportowca, który był na arenach światowych rozpoznawalny, stałem się sprzątaczem w 5-gwiazdkowym hotelu, tak. Nie miałem pomysłu, co ze sobą robić. No i zacząłem jako posprzątać w cudzysłowie, tak, housekeeper. I się śmieję, że myłem toalety i ścieliłem łóżka i odkurzałem pokoje. No i myślę, że to było duże uderzenie też dla psychiki, tak? Dla takiego w cudzysłowie sportowego celebryty, chociaż ja uprawiałem dyscyplinę sportową, która nie jest komercyjna, nie jest popularna, więc nie byłem rozpoznawalny na ulicach jak piłkarze. Piłkarze, no chciałem właśnie podać przykład piłkarza. Ale w swoim środowisku tym czułem się mocny, tak? A tutaj znienacka byłem najniższą jakby klasą społeczną, tak? I myślę, że to było takie duże uderzenie tego złamania się i taka moja analiza tego, dlaczego to wszystko się zaczęło. I mówię, tam już zaczęły się pierwsze podrygi alkoholowe. Tak? Bo mówię, w sporcie, żeby osiągać te najwyższe wyniki, no musiałem być czysty. Tak? Zdarzały się tam jakieś wyskoki, wiadomo, to młodzi ludzie, tak? Jakaś impreza, kogoś urodziny czy coś, no to nie powiem, że nigdy alkoholu nie wypiłem, ale na pewno nie w taki sposób, że ten alkohol był motoryczną częścią życia. Tak? No i później myślę, że to był pierwszy taki spadek emocjonalno-psychiczny, gdzie gdzieś tam odznaczyło się to w moim życiu. No, przeżyłem w tej Szkocji de facto niecały rok, bo nie czułem się tam dobrze w mentalności. Mówię, ten powrót do Polski, chciałem skończyć studia i pójść do jakiejś, w cudzysłowie, normalnej pracy. Nie? To tak mogę nawiązać do tego mojego jakby flashbacku takiego i analizy mojego złamania psychiki. Okej. Ciekawe się tego słucha, jak analizujesz i jak przeskakujesz historycznie na tej linii czasu, linii życia, taki moment, gdzie patrząc z boku, wszystko ci się udawało do takiego momentu, tak jak już byłeś sportowcem, na arenach, stawałeś na podium, nagrody, wszyscy fotografowali, o super, to jest on, to ten wygrał, a tu nagle mówisz, że jesteś housekeeperem, jesteś sprzątaczem w hotelu. Życie jest ciekawe, nie? Jest ciekawe i tak... Płata figle i myślę, że każdy z nas ma taką historię i każdy ma ten Mount Everest, czymkolwiek on jest i każdy z nas gdzieś chce dojść, coś chce zrobić. No i to jest ciekawe, fajnie, że się dzielisz tą historią. To chciałem pójść krok dalej, bo dzisiaj chcemy porozmawiać nie tylko o twojej historii, ale o tym zdrowiu, o tym, co się wydarzyło w twojej głowie i o zmianie, wydaje mi się, takiej mentalności w świecie, w Polsce, no jesteśmy w Polsce, o takim przejściu również części lekarzy. Ja powiem o takiej jednej rzeczy, którą zauważyłem. Kilku moich znajomych, albo znajomych, których znam, kojarzę, pracowali w aptece. Przejdźmy sobie do tej Big Pharmy, czyli tej Big Pharmy, która jest hejtowana. Ja może ją obronię trochę przez chwilę. Dlaczego ona jest taka hejtowana? Przecież ona chce zdrowia ludzi. No i teraz są te apteki, co 500 metrów, co 300 metrów. No i ci znajomi, wiesz co się okazało w ostatnich latach? Oni nagle zamykają apteki. Oni nagle sprzedają te biznesy i idą do tej alternatywnej metody leczenia. I oni nagle, widząc tych swoich pacjentów, klientów przez lata, nie mogli tego znieść. Ja z jedną dziewczyną rozmawiałem, ona powiedziała, ja nie mogłam dłużej spać. Nie mogłam dłużej spać, jak widziałam, ile ja sprzedaję leków tej mojej pacjentce jednej czy drugiej klientce bardziej, a ona ciągle chora przychodzi po nowe leki i wydaje tam kilkaset złotych, 500 złotych każdego miesiąca. Więc nie wiem, czy ty zauważyłeś, bo ja, albo znowu to jest bańka informacyjna, że mi się wydaje, no bo tym tematem się interesuję, czy ty też zauważyłeś, że coraz większy jest jakiś taki odpływ ludzi w kierunku natury, naturalnego jedzenia, naturalnych metod, albo chociaż szukania alternatywnych, że jedna droga to nie jest jedyna, że zawsze będzie coś innego. Więc ja to obserwuję od kilku lat co najmniej. Jak ty to widzisz, powiedz? Znaczy tak, świat zawsze był i będzie pewnie podzielony. I tu znowu będą powstawały przeciwne obozy.
Zauważam, że jednak po tej słynnej chorobie i po tym, co się wydarzyło na świecie już przez te ostatnie 4 lata temu już. Tak, kilka lat temu, dużo ludzi otworzyło jednak oczy, gdyż służba zdrowia nie do końca zdała tam egzamin. Do tej pory nie zdaje. Wiele przypadków słyszę, no bo do mnie działam w branży zdrowia, tak, więc coraz więcej, im mnie jest więcej teraz w sieci, mój numer na razie jest jeszcze wszędzie dostępny, więc łatwo się ze mną skontaktować, więc dostaję naprawdę też dużo wiadomości, dużo zapytań, że ludzie jednak szukają jakichś alternatyw. Cieszę się, że jest też dużo lekarzy, nawet którzy byli u ciebie na kanale, którzy przeszli, zaczęli widzieć ten świat, że to nie do końca jest najlepsza droga, tak? Bo ja nie mówię, że w 100% wszystko, co jest z Big Pharmy, wszystko jest złe i należy wszystko odrzucić, no ale wiele aspektów jest takich, że należy odrzucić. Najgorzej, że wiele ludzi żyjąca w systemie ma taki syndrom silny wyparcia, że biorąc, nie wiem, jakiśkolwiek naturalny produkt, no to co ci zaszkodzi na to i na to, a przyjmując leki farmakologiczne, które mają ulotkę przylekową, na której jest wypisanych kilkanaście albo kilkadziesiąt czasami działań niepożądanych, nie stanowi to dla nich problemu, tak? I te leki spożywają codziennie, a im częściej je biorą, im dłużej je biorą, tym pojawiają się następstwem często korzystania z tych leków są kolejne objawy, to co powiedziałeś od twoich znajomych, co prowadzili punkty, czy tam punkty apteczne, czy apteki. Ewenementem w Polsce jest też to, że tych aptek jest tak dużo, ja już nie pamiętam, że chyba jedna apteka jest na 2000 ludzi. Nie chcę tu, żeby ktoś nas zaraz nie złapał, że gadam głupoty, ale jak dobrze pamiętam, to chyba jedna apteka jest na 2000 ludzi. Na przykład w Skandynawii jedna apteka jest na 20 000 ludzi. W Polsce po prostu bardzo dużo jest reklam w telewizji, tak, odnośnie leków. No ja mieszkałem w Niemczech, mieszkałem w Hiszpanii, tam też są reklamy leków, ale nie wiem dlaczego Polska jest po prostu wyjątkiem. Ja telewizji staram się nie oglądać, ale to wspominałem już chyba u Bogdana nawet na kanale, że będąc gdzieś w hotelach włączam po prostu sobie ten telewizor z ciekawości, co tam jest i staram się go jak najszybciej wyłączyć, ale tam jest reklama za reklamą, tak nawet w radiu jedziesz samochodem, no to gdyby nie podcasty i różnego typu, między innymi twój kanał, który sobie przesłuchuję jeżdżąc, no to tam cały czas idą reklamy. Moja znajoma przyjechała do Polski po 30 latach, w Austrii mieszkała i zapytała, bo byłem akurat wtedy u nich w domu, zapytała się swojej mamy, co to za program medyczny, mamo, włączyłaś? I ja się zacząłem śmiać i mówię, ale to są reklamy, to jest normalny program. Ona była zdziwiona, bardzo zaskoczona, że tak to wygląda. No ale mówiąc o tym dostępie do aptek, ogromnej ilości, ładnie to się nazywa, dostęp do aptek, czyli taka pozytywna strona. Ja jestem po tej stronie, która promuje, oczywiście jestem właścicielem, szejkiem aptek, dlatego tak. A propos tego, ale przecież na każdej stacji benzynowej, w każdym małym sklepie osiedlowym, to już nie będę reklamował, wiadomo jaki, zielonym. No, zobaczcie, tam jest alejka wręcz, gdzie możemy sobie po prostu zabrać z półki na ból pięty i głowy czegokolwiek, na wszystkie dolegliwości, jak chcecie się jeść i tak dalej. Także tam bez problemu, bez recepty, nawet dzieciaki mogą najprawdopodobniej przecież ściągnąć i to zakupić. A dlaczego o tym tak dużo mówimy, o tej farmacji? Bo ty pracowałeś przez ile lat? De facto 10-11. No to trochę, na pograniczu. Jakbyś tak jakbyś jednym zdaniem chciał opowiedzieć ludziom, którzy nie mają pojęcia, czyli nie byli nigdy z tej strony. Byłeś przedstawicielem handlowym, tak? Byłeś odpowiedzialny za sprzedaż, za wprowadzanie leków? Zacząłem od przedstawiciela medycznego do tam wyższej nawet rangi jakby w firmie. To my nie mamy pojęcia. Ludzie, którzy nigdy nie pracowali, co tam jest po tej drugiej stronie tych największych firm świata, które produkują leki? Znaczy ja tak, żeby nie urażać i nie kuć tu wielkich koncernów, zawsze mówię, postawmy się w roli właściciela firmy. Co jest twoim głównym celem? Zazwyczaj to jest twój zysk finansowy, tak? Więc credo, które zawsze wita ciebie w koncernie farmaceutycznym na drzwiach wejściowych czy po wejściu do firmy, to zawsze jest takie piękne. Tak? No ale pracując tam przez x lat, wiem, że to nie jest jednak tak do końca, że to trochę hipokryzja. I jednak głównym celem inwestorów, tych tak, akcjonariuszy, no to jednak jest wyciągnięcie jak największej liczby sumy finansowej, tak, na koniec poszczególnego kwartału czy roku, bo zazwyczaj w firmach rozlicza się kwartalnie, no i później rocznie. I jednak to jest główny cel. Ja, tak jak wspomniałem, i tu nic nie wymyślam, nigdy nikt mnie nie rozliczył
z liczby wyleczonych pacjentów, czy z liczby pomocy, jaką tam gdzieś tam zaniosłem, tylko z liczby sprzedanych tam danych specyfików, leków i z kwoty finansowej, jaką przyniosłem firmie. Tak. Mhm. No powinno być odwrotnie. Myślę, że tak. A nie jest. Zastanawiam się, no bo tak, w tej branży bardzo dobrze się zarabia, bo paru znajomych moich pracowało, już nie pracują też, bo też zrozumieli. Jeden mi nawet powiedział, że miał problemy z zasypianiem, bo zarabiał coraz więcej, ale miał świadomość, co robią, w jakiej skali. Tak mi to powiedział bardzo delikatnie. Wiedział, jaka skala, co sprzedają, zarabiał coraz więcej. I drugi mój kolega też mi kiedyś coś takiego powiedział, jak sprzedawał garnki na prezentacjach w hotelu. Powiedział, robił to tylko dla pieniędzy, ale jak widział, że te starsze osoby podpisują tam umowy na coś, co jest przepłacone często, no i będzie rata przez kolejnych tam kilka lat, to nie mógł spać, a mówi, zarabiał rekordowo dużo. Czy myślisz, że tylko pieniądze ciągną ludzi do tej branży, którzy... Znaczy tak, ja podam swój przykład, bo nie znam decyzyjności wszystkich, tak, no bo każdy z nas się jednak różni. My tutaj w wielu aspektach mamy podobny cel, podobny kierunek i tak jak rozmawialiśmy przed nagraniem, ludzie o podobnych jakby energetycznych fluktuacjach się gdzieś tam przyciągają, tak. Więc moim celem było zupełnie co innego, mimo że rzesza hejterów po wystąpieniu u Bogdana na kanale no tam wyciągnęła, podsumowała mnie po rolce minutowej, że ja się uśmiecham, że jestem tym człowiekiem złym, bo poszedł, zarabiał pieniądze na biednych ludziach, na dzieciach, a teraz o tym opowiada. No nie było tak, bo ja szedłem naprawdę z ideą, że będę pomagał ludziom w jakiś tam sposób, będę szerzył to zdrowie, bo dla mnie wtedy tamta strona, czyli ta farmacja, to był kierunek, który pomaga ludziom w uzyskiwaniu zdrowia. No po latach, gdzie się tam zapędziłem i to mówiłem też u Bogdana na kanale, że miałem jakieś kredyty, zobowiązania, że trochę stałem się takim słoniem na złotym łańcuchu tych firm, no bo to, co powiedziałeś, na firmy płacą dość dobrze, tak? To też jest nie bez kozery. Ja później robiłem studia podyplomowe z psychologii biznesu i w wieku chyba 30 lat napisałem pracę podyplomową, wypalenie zawodowe w pracy w wielkich korporacjach. Tak? I moja pani doktor, która była moją prowadzącą, mówi, jak tak młody chłopak może pisać w ogóle o wypaleniu zawodowym? Ja już byłem wypalony po prostu ze względu na to, że nie robiłem tego, co lubię, no ale byłem w jakiś sposób ubezwłasnowolniony. Tak? To ciężko podjąć z dnia na dzień decyzję, że rzucam to wszystko, tak? Kredyty niech się walą, same się spłacą i rodzina się sama utrzyma, a nie masz jakiegoś pomysłu i alternatywy, jak to zastąpić. Dlatego w tych firmach brnąłem dalej, pracowałem dalej, zarabiałem dalej, no ale zaczęło się to przekładać na spożywanie duże alkoholu do nawet stopnia takiego, że ja wypijałem litr whisky dziennie. Nie? Dlatego te tabletki przeciwbólowe na drugi dzień były mi potrzebne, bo ja bez tego nie byłem w stanie funkcjonować. Też dobrze płacili, skoro litr whisky wypijałeś dziennie. To, tak. to też jest ogromny tak, koszt. Nie piłem bimbru, no nie, to dobre whisky. Dobre whisky, to dobrze, tak. dobrze płacili. Zastanawiam się, czy ty dzisiaj występując publicznie, mówiąc o tym wszystkim, bo widzieliśmy przykład braci Rodzeń, którzy gdzieś też wprost o tym, będąc dzisiaj dalej czynnymi lekarzami, opowiadają o tym, jak działają leki, jakie mają efekty uboczne, bo oczywiście coś leczą, ale coś innego mają. Psują, można powiedzieć kolokwialnie. I oni też dostali list od firmy, która produkuje Ozempic, dobrze pamiętam, tak? No i prośba, żeby zaniechali, mówiąc delikatnie, te swoje działania. Oni dodatkowo ten list przeczytali, nagrali kolejny film, który rozszedł się bardzo mocno. Jak w twoim przypadku to wygląda? No bo to jest jakby ogromne korporacje, gdzie pieniądze czy jakieś wpływy nie są żadnym problemem i nagle pojawia się jakaś rzesza ludzi, no bo oni nie są jedyni. Można powiedzieć, że dzisiaj jest taka era, bardzo dużo ludzi, którzy wychodzą i mówią, mam dość, już nie mogę na to patrzeć, jak duże jest cierpienie po tej stronie i pieniądze tam są też ogromne, dlatego część udaje, że tego nie widzi, można powiedzieć, no bo tak to wygląda. Czy ty również masz jakieś informacje, jakieś konsekwencje tego, że zaczynasz o tym mówić? Znaczy tak, wracając, pieniądze w firmach dla mnie są naprawdę wielkie, nieograniczone. Większość ludzi nie jest w stanie sobie wyobrazić. Jakie to są pieniądze dzisiaj? No bo znasz rynek, ile zarabiają ludzie, którzy są skuteczni miesięcznie? Raczej
dobry przedstawiciel jest w stanie zarobić do kilkudziesięciu tysięcy złotych, tak? Na szczeblach jakichś tam menadżerskich, dyrektorskich to są nawet sumy do kilkuset tysięcy złotych. To też widać, ile te firmy muszą zarobić, tak, żeby takie pensje wypłacać, a duże firmy potrafią mieć po 300, 400, 500 przedstawicieli, tak, w jednym kraju. Tak jak na przykład Polska, czyli każdy przedstawiciel ma telefon, samochód, komputer, więc to są bardzo duże nakłady finansowe, to wszystko musi się zwrócić, tak. Część ludzi pracuje też dla pieniędzy, zazdroszczę takim ludziom, może nie zazdroszczę, co potrafią wyłączyć empatię i po prostu robią to jako swój zawód, jako pracę i siedzą w tym. No część ludzi mojego pokroju, czy tam tak jak twoi znajomi, po prostu nie może już na to patrzeć i szuka alternatywy życia, nie odchodzi. Tutaj podawałem Bogdanowi nawet, jak z nim rozmawiałem, że firma, specjalnie powiedziałem na P, żeby nie mówić, ale ta z niebieskim logiem, która słynęła z tej... Niemiecka chyba, nie? Nie, to jest amerykańska. Okay. To jest firma, która słynęła z dwudawkowej substancji, która 5-krotnie była wstrzykiwana. Okay. Nawet teraz wiem, że kolejne następstwa już są tego. W roku tym 2020 bądź 2021 jej przychód tylko z tych specyfików był większy niż PKB Polski. No to wyobraźmy sobie, jak taki koncern jest majętny, bogaty i jakie decyzje mogą tam być, nawet z wpływem na państwa, tak? Bo skoro jedna firma ma większy przychód roczny niż PKB naszego kraju, no to pokazuje, jak potężne są te koncerny. No tak, często się mówi, że na farmacji i na zbrojeniach, czyli na lekach i na amunicji zarabia się najwięcej. No i teraz mamy przykład też, że przecież ogromne fabryki, ogromne budżety, gospodarka przestawiona na wojenną, tak to ładnie można powiedzieć w niektórych krajach. No i potężne pieniądze, które są zarabiane. Ostatnio w jednym wywiadzie też było takie pytanie, czy to dobrze, że taka sytuacja jest, bo niektóre kraje po prostu mogą również to wykorzystać w takim sensie, żeby zarabiać na tej wojnie, oczywiście w kierunku niesienia pokoju, no bo to dyplomatycznie trzeba w taki sposób powiedzieć. Okej, to idźmy dalej do tych wypłat. One się zgadzają, chciałem cię troszkę podejść, bo mówię, tak jak wcześniej wspomniałem, znam kilka osób, które pracowały w farmacji i te kwoty się zdarzały. 10 lat temu ktoś mi powiedział, że zarabia 50-70 tysięcy złotych miesięcznie bez problemu. Oczywiście to nie był słaby pracownik, tylko był skuteczny, ale też nie wytrzymał i tego ciśnienia i tych słupków sprzedażowych, które rosły z miesiąca na miesiąc, to było dla mnie nieprawdopodobne. Skoro mówi tu jakiś rekord, to się dobiliśmy w ogóle rekord w ostatnich dniach. Miesiąc się zaczynał i trzeba było zrobić to plus 10 czy plus 15%, co było nieprawdopodobne, ale to było robione i później kolejne miesiące i tak przez lata właśnie mówisz, człowiek 30-letni był wypalony zawodowo. Zastanawiam się, czy oni nie mają skrupułów, no bo przecież klientami często są też dzieci. No, dzieci są bardzo często klientami. Tutaj wykorzystuje się często, raczej tak, każda firma ma swojego typu szkolenia, tak? Szkoli przedstawicieli w celach sprzedażowych, żeby potrafili sprzedawać, ale również szkoli przedstawicieli po to, że oni organizują, każdy koncern organizuje różnego typu szkolenia dla lekarzy, farmaceutów i tam de facto szkoleniowcami zazwyczaj są przedstawiciele firm farmaceutycznych, tak? Więc każda firma ma swoje strategie jakieś tam szkoleniowe, edukacyjne i tak dalej. I z każdej firmy ludzie wywodzą się w różnych tam jakby sytuacjach, tak? No ale głównym clue takim i przekazem jakby każdego sprzedawcy jest umiejętność przyniesienia jak największego zysku. No ja akurat w swojej historii, na pewno to nie jest, że każda osoba jest taka, no ale nasz product manager, ja sprzedawałem na oddziały onkologiczne pewien produkt onkologii dziecięcej. No to co zrobisz dla swojego dziecka? No oddasz wszystko, tak? Jeżeli masz możliwość pomóc mu w cierpieniu, tak? Żeby lżej cierpiało. I kazali nam wykorzystywać ten aspekt, żeby podkreślać to szczególnie, że te dzieci cierpią, żeby sprzedać dany produkt. Nie? Ten dany produkt możesz sprzedać zdecydowanie drożej, no bo przy cierpieniu dzieci jesteś w stanie zapłacić więcej. Nie? I takie uważam, że nie do końca
To pojawiło mi się jedno pytanie, myślę, że u was też ono teraz jest. Zwróćmy uwagę, że mnóstwo jest zbiórek od kilku lat w Polsce, mnóstwo i to różnych platform i to jest właśnie ten akt chęci pomocy rodziców czy jakiejś fundacji, która zbiera pieniądze na operację jednego dziecka. I wielokrotnie był podnoszony ten temat, że jak to jest, że operacja jednego dziecka kosztuje, i tu przykład jakichś rekordowych zbiórek, 9 milionów złotych, 10-11 milionów złotych, tam jakieś, może są jeszcze bardziej rekordowe, ale ja widziałem takie, ja mówię, jak to jest? I tam jest oczywiście często informacja, że to lek, że potrzebujemy leku ze Stanów, to jest jeden lek. No i to jest ogromnie trudna sytuacja, jeśli tak mogę powiedzieć. Na pewno dla rodziców i wszystkich naokoło, bo sobie myślą, że to jest bajońska suma. Jak to zebrać? 9 milionów złotych? A z drugiej strony ktoś, kto pomaga, mówi, no a czy opłaca się ratować jedno życie, jak za 9 milionów czy 11 moglibyśmy, nie wiem, cały oddział zbudować i nie wiem, może przesadziłem, ale na pewno moglibyśmy kupić masę sprzętu i ten sprzęt pomoże setkom dzieci. I teraz pytanie, czy te produkty są przepłacone? Bo ludzie zbiorą, często te zbiórki kończą się sukcesem, te 9 milionów czy 2 miliony dolarów jest zebrane, wszystko się kończy dobrze, ale właśnie, bo ty powiedziałeś, że choroba dzieci jest wykorzystywana, żeby podbić tą cenę. Czy to naprawdę jest praktyka, czy faktycznie te leki są tak drogie i dlaczego? Znaczy tak, wrócę może do pozycji czytania hejtów pod poprzednim filmem. A oczywiście, to też się pewnie bo takie się, jak ja znegowałem właśnie to, że było wykorzystywane, to żeby te ceny produktów były droższe, to argument do mnie poszedł typu, że firmy farmaceutyczne czy medyczne wydają bardzo dużo środków na badania, koncesje, licencje i rejestrację tych produktów, tak? Bo faktycznie są firmy i generyczne, i firmy oryginalne, tak? Firmy oryginalne badają, to są firmy, które tworzą nowe leki, tam 10 lat minimum musi być faza badań i tak dalej. Nie dotyczy 20 roku. No nie, tam była wyłączność. No akurat. I faktycznie te badania są drogie. No i to wszystko, bo firma generyczna, która wskakuje i zwalnia się na przykład rejestracja produktu i oni mogą na leku odtwórczym zarabiać, oni nie ponosili kosztów tych, których ponosi firma oryginalna. No ale na przykład wiem, ile kosztowały moje produkty, bo byłem już tam sales managerem, to wiem, ile kosztowały moje produkty i wiem, za ile te produkty się sprzedawało. To po prostu przepaść była dla mnie niewyobrażalna. Ja właśnie z moją empatią, za którą zostałem zhejtowany, że się śmieję mówiąc takie rzeczy, to nie był śmiech radości, tylko po prostu uśmiech mój na twarzy, który staram się mieć teraz na co dzień. A z Bogdanem była miła atmosfera w wywiadzie, więc ten uśmiech był. I mnie to bolało. Ja wręcz ze swoim szefem mówiłem, czemu nasza firma, skoro jest tak bogata, nie może na przykład darować takiemu oddziałowi, tak? Czy sprzedać po kosztach. Bo dla mnie to było naturalne. Tak? Ja jestem osobą, która często pomaga ludziom, chociaż się z tym nie odnoszę. A tutaj masz zarobić więcej, tak? Wykorzystując ten żal. I zawsze moim pytaniem wewnętrznym było, dlaczego jak są te zbiórki, żaden koncern nigdy nie zrefunduje czy nie wpłaci pieniędzy. Tak? Nie. Zawsze ludzie prywatni. Tak? Prywatni ludzie, tak, swoje wpłaty. Często one są oczywiście ukryte, być może ktoś nie chce, ale widać tam małe wpłaty, 20 zł, 50 zł, 30 zł, 100. To jest zbiórka całego społeczeństwa, jakiejś części dla sukcesu zdrowotnego jakiegoś konkretnego dzieciaka, który jest obcy. Więc to są historie, których ja dostajemy na kanale przez zasięgi, też dostajemy, nie wiem, w tygodniu kilkadziesiąt takich, w miesiącu kilkadziesiąt takich maili czy wiadomości. Dlatego o to pytam. Sebastian, zróbmy tutaj w tym momencie przecinek, bo była prośba nawet od was, żeby te odcinki były krótsze, do pół godziny. Troszkę przeciągnęliśmy, ale zapraszamy do drugiego. Szukajcie wkrótce na kanale tej rozmowy. Dzięki, Sebastian. Dzięki bardzo. Dziękujemy, że byłeś z nami. Jeśli wciąż odczuwasz dreszcz emocji po naszym show, nie krępuj się pokazać nam tego palcem w górę i zasubskrybować kanał, abyś nie przegapił kolejnych filmów. Nie zapomnij też zanurzyć się w wcześniejszych odcinkach na naszym kanale lub posłuchać ich w formie podcastu. Do zobaczenia!